Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu BMW XM. Tak, to nie jest koncept, to jest produkcyjny model BMW. I jeśli uważacie, że przód jest dziwny i wygląda jak dzik Pumba z Króla Lwa, to co powiecie o tyle? Tutaj wszystko jest złe. Wygląd, proporcje, nawet znaczek z tyłu jest tak zamontowany, żeby był komentowany. Ni to na środku, ni to z boku. No jedno trzeba przyznać na pewno. BMW jest bardzo konsekwentne w tym, co robi i lubi wzbudzać kontrowersje. BMW XM jest tego kolejnym przykładem po modelach M3, M4, iX i nowej serii 7. Teraz przyszła pora na model XM, który to swoją drogą jest pierwszym modelem od czasów legendarnego już dziś M1, który jest modelem występującym tylko w wersji M. No wiecie, jak mamy M3, to mamy też zwykłą serię 3, to samo z M5 i zwykłą serią 5, X6M i zwykłym X6 i tak dalej. A XM występuje tylko i wyłącznie jako XM. I takie małe nawiązanie XM do M1 to są te dwa emblematy BMW na szybie, bowiem M1 miało też dwa dodatkowe emblematy, ale nieco inaczej zamontowane. I jak myślicie, że XM tylko w dzień wygląda dziwnie, to popatrzcie, jak prezentuje się w nocy. Nawet w pełni czarny egzemplarz, który powinien być najmniej kontrowersyjny, wzbudza przeogromne zainteresowanie na drodze. Raz, że mamy podświetlany grill, a dwa, że pozostałe światła również robią niezły show. Swoją drogą XM ma bardzo duże możliwości konfiguracji i właśnie można mieć w miarę stonowane konfigi jak ten taki czarny, albo takie naprawdę rzucające się w oczy jak ten czerwony, albo jak ten taki niebiesko-zielono-złoty, na którym jeszcze mocniej wyeksponowano bobra, czy tam dzika. Wyeksponowany jest też wydech, który ma dziwny kształt i to podobno nie bez powodu. Wydech ma 4 końcówki, ale górna idzie jakby do góry. Podobno ma to coś wspólnego z możliwością przewożenia np. rowerów z tyłu i te górne rury nie wydobywają tyle ciepła, chociaż nie miałem jak tego sprawdzić. Dodatkowo w dolnej rurze jest zawór pozwalający na zmianę brzmienia auta, ale o tym porozmawiamy i pokażę wam to później. Teraz poszukajmy atrap. Pierwsza, no to już jest ten dyfuzor, ale rury są prawdziwe. Z przodu są też prawdziwe wyloty powietrza po bokach, a jedyna zaślepka, którą znalazłem, to tutaj po prawej stronie. Po lewej jest już normalna. Normalne nie są felgi, bo mają aż 23 cale. Aż sprawdziłem z ciekawości, ile kosztują opony, to jedna opona na tył to około 2500 zł, a naprzód 2200 do 2,5. Czyli komplecik kosztuje 10 tysięcy złotych, ale jest to zaledwie 1% wartości auta, więc raczej nikt, kto kupi to auto, nie będzie się tym przejmował. Aha, i te 23 cale kosztują 15 tysięcy złotych ekstra. W standardzie XM wyjeżdża na kołach 21-calowych. Skoro już jesteśmy przy rozmiarze, to warto dodać, że XM jest naprawdę wielki. Ale to taki wielki i jego długość to 5110 mm, wysokość to 1755, a szerokość 2005 mm. Rozstaw osi to 3105 mm, czyli wymiary są bardzo zbliżone do największego SUV-a od BMW, czyli modelu X7. X7 jest o 7 cm dłuższy, 8 cm wyższy. Rozstaw osi jest dokładnie taki sam. Niestety zbliżone wymiary nie spowodowały, że bagażniki mają zbliżone pojemności. Kufer w X7 ma 750 litrów, a w XM 527. Tutaj można śmiało powiedzieć, że tylko 527 litrów, bo tak wielka locha powinna mieć większy bagażnik. Co więcej, próg załadunkowy jest wysoko, a auto nie może mieć pneumatyki, więc nie da się go obniżyć. Nie ma też drugiego dna, bo pod spodem są akumulatory. Jest za to super stylowa torba na kable. Dodatkowo jest gniazdo pod zapalniczkę, bezpieczniki oraz miejsce na apteczkę i trójkąt z zestawem naprawczym. Oparcie foteli można oczywiście położyć i uzyskać więcej miejsca. Szkoda tylko, że nie da się tak zrobić z miejscem z tyłu, to znaczy kanapa nie jest ani przesuwana, ani nawet nie ma regulowanego kąta oparcia. W tak dużym aucie to powinno być, moim zdaniem, obowiązkowe, zwłaszcza, że jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca. Poważnie, miejsca na nogi jest mnóstwo. Zresztą, na głowę też nie narzekałem, a mam 186 cm wzrostu. Z tyłu mamy też niemal wszystko, czego potrzebujemy do podróżowania, czyli jest podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, podgrzewanie czy są złącza. Na deser, nad naszymi głowami, jest dach, który wygląda trochę jakby był zrobiony z wytłaczanki do jajek. I ja początkowo myślałem, że jest to osłona od szklanego dachu, ale okazuje się, że jednak nie. Ta wytłaczanka świeci w nocy i to w bardzo dyskotekowy i efektowny sposób, bowiem możemy zmieniać kolory i możemy też tam wyświetlać takie małe, świetne animacje. Tak,
W motoryzacji ciężko już wymyślić coś nowego, więc producenci prześcigają się w tym, co jeszcze można podświetlić. Swoją drogą dziwi mnie, że w XM nie można mieć tego wielkiego, rozsuwanego panoramicznego ekranu, który jest w serii 7. Trochę dziwne, co? Wskakujemy więc naprzód. Tutaj fotele są bardzo wygodne, mają niezłe trzymanie boczne i świetnie wyglądają. Jak przystało na wielkiego SUV-a, siedzimy wysoko i mamy świetną widoczność. Pora więc na deskę rozdzielczą, która nieco mnie zdziwiła. Zdziwiła, bo nie jest tak futurystyczna i dziwna jak wygląd zewnętrzny. Deska jest zbliżona do innych modeli jak seria 3 czy wspomniany wcześniej X7. Mamy 2 tablety połączone w całość, futurystyczne zegary cyfrowe oraz brak fizycznych przycisków od klimatyzacji, czyli taki standard w najnowszych BMW. Chociaż tutaj akurat, podobnie jak i w modelu iX, nie przeszkadzają mi te futurystyczne zegary, bo całe auto jest dziwne, więc zegary też mogą być dziwne. Drugi ekran to multimedia, które wymagają naprawdę sporo czasu, żeby się ich nauczyć. O ile te pierwsze widoki na boki są łatwe w ogarnięciu i w miarę intuicyjne, tak już menu z wszystkimi opcjami jest dość chaotyczne i wymaga naprawdę dużo klikania. Dużo klikania jest też przy ustawieniach auta, ale to jest akurat świetne. Jak na prawdziwe M przystało, auto ma 2 dodatkowe przyciski na kierownicy, M1 i M2, które możemy dowolnie skonfigurować, gdzie oddzielnie ustawiamy napęd, wydech, rekuperację, podwozie, układ kierowniczy, hamulce, skrzynię biegów. No jest tutaj naprawdę wszystko i od razu dodam, że XM nie ma napędu jak w M5 czy M3, gdzie możemy rozpiąć przód i mieć tylko napęd na tył. Tutaj tak nie jest. W XM jest za to nowość w napędzie, a mianowicie 4WD Sand, czyli tryb na piasek. To chyba idealnie pokazuje, na jakie rynki BMW celuje z tym modelem. W takim razie sprawdźmy spasowanie i materiały. Wnętrze jest zrobione z naprawdę świetnych materiałów i bardzo dobrze spasowane, a jedyny minus to dach, gdzie tutaj góra się rusza. To w takim razie pora na schowki, a następnie zaglądamy pod maskę. A pod maską największa nowość i jak dla mnie najciekawsza rzecz z XM, czyli nowy układ hybrydowy PHEV. Tak, wiem, że PHEV to nie jest coś, co lubię, ale tutaj silnik spalinowy to 4,4 litrowe V8 biturbo. A to w połączeniu z silnikiem elektrycznym powinno oznaczać niesamowite osiągi. No właśnie, powinno, bo wcale nie jest aż tak niesamowicie. Co prawda łączna moc układu to aż 653 konie, co robi wrażenie, jednak jak rozbijemy to na silnik spalinowy i elektryczny, to już tak niesamowicie nie jest. Otóż silnik elektryczny ma 197 koni, a spalinowy 489. I tutaj powinienem powiedzieć tylko 489 koni, bo przecież M5 z niemal tej samej 4,4 litrowej V8 biturbo wyciąga 625 lub nawet 635 koni w serii, a tutaj łączna moc układu ma tylko 18 koni więcej niż sam silnik spalinowy w M5. No okej, lada moment będzie model XM Label Red, który ma mieć łącznie 748 koni, ale tam też V8 będzie słabsze i będzie miało 585 koni. No i Label Red to będzie wersja limitowana tylko do 500 sztuk. No ale wciąż, te 653 konie to najmocniejsze BMW obecnie oferowane i to powinno zrywać włosy z głowy podczas przyspieszania. Niestety tak nie jest i pierwsza setka jest dopiero po 4,3 sekundy. Ja wiem, że to wciąż jest niesamowity czas, ale to wynik gorszy niż X3M czy X5M, które są słabsze. Ba, 530-konne BMW X7 M60i robiłem dokładnie taki sam czas, bo 4,3 sekundy. No cóż, ale może XM też jest szybszy niż deklaruje producent. Pora to sprawdzić.
Niestety, mój najlepszy i w zasadzie ciągle powtarzalny wynik to 4,5 sekundy. To jest bardzo szybko, ale przyznacie, że trochę słabo świadczy o tym, że jest to najwolniejszy model z rodziny prawdziwych M, jaki jest na rynku. Problemem tutaj jest układ PHEV, który waży dużo, bardzo dużo i całe auto waży, i tutaj uwaga, 2785 kg, 2,8 tony. Tak, masa własna BMW XM to 2,8 tony. Pamiętajcie, że BMW podaje z kierowcą o masie 75 kg i z paliwem w 90% napełnionym, ale to wciąż jest 2,7 tony. BMW X7 M60i, czyli ten też z V8 pod maską, ale bez hybrydy PHEV, waży 2675 kg, czyli jest o 110 kg lżejszy, a jest większym autem. No i to jest największa wada modelu XM, czyli przeogromna masa, która przekłada się na nie aż tak fenomenalne osiągi. Jedno za to muszę oddać tej hybrydzie, reakcja na gaz w najbardziej sportowym trybie jest niesamowita. Poważnie, reakcja jest od razu, momentalna i auto do przodu jak turbo dzik. I co ważne, zmierzyłem ten start do 100 bez prądu i czas był dokładnie taki sam jak z prądem. Czuć, że zawsze coś tam tego prądu jest i pewnie jak w większości pluginów, mocy w silniku elektrycznym zabrakłoby dopiero powyżej 150-170 km/h. Elastyczność robi wrażenie. Niestety, nie robi dźwięk w kabinie, który jest bardzo mocno podbijany przez głośniki. Co prawda jest przycisk, żeby to wyłączyć, ale niestety ten przycisk nie tylko zmienia dźwięk w kabinie, ale i na zewnątrz, bo wtedy otwierają się klapki lub zamykają w wydechu. Posłuchajmy więc, jak brzmi BMW XM. Dziwne, co? Jest lepiej niż BMW X7 M60i, bo tam narzekałem, że auto brzmi jak rzędowa czwórka. Tu jest postęp i brzmi jak taka jakaś dziwna rzędowa szóstka. Wciąż nie słychać V8. Ale w sumie BMW nigdy nie potrafiło zrobić ładnie brzmiących V8, pod tym względem zawsze Mercedes miał przewagę nad BMW. BMW zawsze jednak lepiej się prowadziło i tak też jest teraz. Nie wiem jak to zrobili, ale auto prowadzi się świetnie jak na takiego super ciężkiego mastodonta. Samochód ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenie pod szybką jazdę oraz komunikatywny układ kierowniczy, co daje sporo frajdy z jazdy. Jedyne na co narzekałem to brak zwinności, ale z takimi wymiarami i taką wagą, no to jest niewykonalne. Na szczęście napęd jest typowy dla BMW, czyli główne skrzypce gra tylna oś i bardzo łatwo zarzucić tyłkiem. To mi się podoba. Niestety nie podoba mi się komfort, który jest bardzo słaby. Auto jest bardzo sztywne i twarde, być może przez te monstrualne 23-calowe koła, a być może przez brak pneumatyki. Chyba przydałaby się pneumatyka, tak samo jak przydałyby się hamulce ceramiczne, a tych nie ma nawet w opcji. Ciężko jest wyhamować 2,8 tony i o ile przy zwykłej jeździe tego nie odczujemy, ale jak ktoś będzie się tym mocno wściekał, to pewnie poczuje, że hamulce nieco puchną. Ja takie miałem w M3 Kombi, które jest o 800 kg lżejsze, więc tutaj ten problem może się powtórzyć. Co prawda tutaj rekuperacja nieco pomaga, ale to nie zastępuje hamulców. Ale tak jak mówię, większy problem to komfort, auto jest za sztywne. No dobra, to jak hybryda PHEV,
to pora porozmawiać nieco o spalaniu. Co prawda, kupując auto za 1 000 000, który jest sygnowany logiem mPower, pewnie spalanie nie jest kluczowe, ale warto o tym powiedzieć. Baterie w XM mają nieco ponad 25 kWh pojemności, co według producenta powinno nam dać około 80 km zasięgu. I to się faktycznie da zrobić. Ja zrobiłem trasę z Sopotu do Rozewia, czyli 60 km i zostało mi jeszcze zasięgu na 10 km. Co prawda jeździłem w dodatnich temperaturach, ale warto też zaznaczyć, że po drodze jechałem obwodnicą, gdzie leciałem po 120 km na godzinę na samym prądzie. Ba, da się lecieć i 140 km na samym prądzie. A jak nam się skończy ten prąd, to oczywiście włącza nam się silnik spalinowy i spalanie jest wyższe. Po Trójmieście udawało mi się zrobić wyniki na poziomie około 11 litrów, co jak na tak wielkie i ciężkie auto, no nie jest tragedią. Niestety spalania przy stałych prędkościach nie sprawdziłem, ale zrobiłem taką mieszaną trasę z Rozewia przez Sopot i potem do Gdańska i spalanie wyniosło 9 litrów. Bak paliwa ma 69 litrów. Wróćmy jeszcze do silników, bo jeszcze w tym roku ma zadebiutować słabszy wariant modelu XM, model XM50e, który ma mieć pod maską zestaw, który obecnie można kupić m.in. w nowej serii 7, czyli hybryda plug-in oparta o silnik 3-litrowy spalinowy R6. Moc takiego układu to pewnie będzie coś w okolicach 570 koni. No i pewnie ten wariant będzie tańszy. Bo obecnie BMW XM kosztuje minimum 950 000 złotych. Mój egzemplarz miał natomiast dodatki za 132 000 złotych, więc jego cena to 1 082 000 złotych. I jak widzicie na specyfikacji, którą dostałem, cena podstawowa jeszcze tydzień temu to było 935 000 złotych, ale cennik zmienił się parę dni temu. Jest super, hiper, mega drogo, zwłaszcza, że auto nie jest super, hiper, mega. Ba, dużo szybsze BMW X5 Competition kosztuje 700 000 złotych, a X7 M60i o zbliżonych osiągach kosztuje 650 000 złotych. Fakt, XM jest od razu nieco lepiej wyposażone, ale wciąż różnica jest ogromna jak grill w nowych BMW. BMW XM jest najmocniejszym BMW w historii, najcięższym BMW oraz najdroższym BMW obecnie oferowanym. Niestety, pomimo największej mocy, nie jest najszybszy, pomimo bardzo dużych wymiarów, wcale nie jest najbardziej praktyczny z SUV-ów, a pomimo największej ceny, wcale nie oferuje wszystkiego najlepszego. Ani nie jest najszybszym SUV-em, ani się najlepiej nie prowadzi, ani nie jest najwygodniejszy. I ja tego właśnie nie rozumiem. Od pierwszego modelu od lat, który powstał tylko jako model M, oczekiwałbym wszystkiego naj, a tutaj tego nie ma. To powinna być rakieta, która osiągami urywa łeb i pokazuje, gdzie obecnie jest rodzina M, a to tego nie pokazuje. To, co pokazuje BMW XM, to kontrowersyjny wygląd, świecący dach i grill oraz możliwość jazdy na samym prądzie, czego w spalinowych wersjach M jeszcze nie było. Pokazuje też, w którą stronę niestety idzie motoryzacja, czyli elektryfikacja wszystkiego, co jak widzicie, no w sporcie nie do końca się sprawdza. I co ciekawe, prawdopodobnie ten sam układ hybrydowy będzie w nowym BMW M5. Hakuna Matata. Cześć!